Dzień dobry. To jest tarcza tylnego hamulca BMW 1150 GS i dziś pokażemy Wam, jak się ją wymienia. Zamontujemy zamiennik hiszpańskiej firmy NG, który z zewnątrz różni się tylko ilością, rozmiarem i rozmieszczeniem tych otworów. A wiecie, po co je zaprojektowano? Te otwory umożliwiają przerwanie filmu wodnego, gdy jest mokro, dzięki czemu w początkowej fazie hamowania hamulce są wydajniejsze. Lepsze chłodzenie, dzięki czemu unikniemy zjawiska fadingu. Po nagrzaniu klocek wytwarza gazy, tworząc poduszkę gazową pomiędzy nim a tarczą, czyli fading. Dzięki tym otworom mogą być odprowadzone. Dzięki nim hamulce są też ciągle tak samo sprawne do czasu pełnego zużycia klocków. Powierzchnie współpracujące z tarczą podczas użytkowania mogą zostać nametalizowane, a te otworki, podobnie jak nacięcia w innych tarczach, oczyszczają klocki z tych drobin. I to by było tyle tytułem wstępu, bo temat jest prosty. Wszystko jest proste, jak się wie. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie, najłatwiejszym z możliwych. Bohaterem odcinka jest 1150 GS Adventure bez systemu ABS. Procedurę wymiany tarczy w motocyklu z takim systemem różni tylko obecność tarczy ABS na piaście koła. Tarcze hamulcowe wymienia się najczęściej z kilku powodów: nadmiernego bicia tarczy, granicznego zużycia tarczy poniżej 4,5 mm. Jak prawidłowo zrobić pomiar grubości tarczy, widzieliście w tym filmie. Lub nietypowej usterki, takiej jak na przykład tutaj. Opis i naprawę tej awarii widzieliście w tym filmie. Przed demontażem koła do wymiany tarczy musimy zdemontować zacisk hamulcowy. Przygotowujemy sobie również przedpole do wymiany klocków hamulcowych. Przed odkręceniem zacisku wybijamy, ale nie wyjmujemy trzpienia ustalającego klocki. Dzięki temu nie będziemy później operować młotkiem przy swobodnie zwisającym zacisku. Nasz zacisk hamulcowy przymocowujemy tymczasowo do ramy motocykla. Wrócimy do niego później. Podpieramy motocykl tak, aby bezpiecznie unieść tylne koło i wrzucamy pierwszy bieg. Dzięki temu łatwo zdemontujemy tylne koło. Jak było wspomniane wcześniej, starą tarczę zastąpimy nową tego hiszpańskiego producenta, który chwali się produktami najwyższej jakości.
Tarcze różnią się od siebie otworami, ilością, ich rozmiarem i rozmieszczeniem, ale to głównie kwestia estetyczna. Podobnie jak oryginalna, nowa tarcza posiada po jednej stronie sfazowane otwory na śruby, dzięki czemu nie ma możliwości ich odwrotnego zamontowania do kierunku jazdy. Do odkręcenia starej tarczy potrzebujemy klucza Torx o rozmiarze 40. Tarcze hamulcowe są przykręcone przez producenta na klej średnio demontowalny, dzięki czemu powinniśmy je dość łatwo odkręcić. Jeśli śruby mimo tego nie będą dawały się odkręcić, możemy je podgrzać, na przykład opalarką. Kluczowe dla prawidłowego osadzenia tarczy na piaście koła jest zachowanie odpowiedniej czystości przylg, na których jest osadzona. Nawet ziarenko piasku może później powodować bicie tarczy, dlatego dokładnie usuwamy pozostałości kleju montażowego. Jeśli zamierzamy użyć tych samych śrub, co jest jak najbardziej możliwe, powinniśmy również z nich usunąć resztki kleju. Przed montażem dobrze jest przyjrzeć się, choćby z grubsza, nowej tarczy. Zdarza się, że na przykład wskutek niedbałego transportu ulegnie uszkodzeniu, delikatnemu zgięciu, które już dyskwalifikuje ją z montażu. Jak zrobić to bez narzędzi? Możemy położyć ją na płaskiej powierzchni i naciskając w różnych miejscach przyjrzeć się, czy stale i równomiernie przylega na całym obwodzie. Oczywiście powierzchnia musi być idealnie płaska i od naszej kreatywności będzie zależeć dokładność pomiaru. Ta tarcza wydaje się idealnie płaska. Tutaj dla porównania tarcza przedniego hamulca, której bicie było wyczuwalne podczas hamowania. Jej boczne bicie to 0,27 mm mierzone na kole. Nasza tarcza leży na piaście bardzo ładnie. Jeśli tak by nie było, może to oznaczać na przykład uszkodzone, wytarte przylgi w piaście koła. Do przykręcania śrub będziemy używać kleju średnio demontowalnego, jaki poleca BMW Loctite 243.
Zgodnie ze sztuką, klejem pokrywamy tylko kilka pierwszych zwojów każdej ze śrub. Śruby przykręcamy po przekątnej tarczy, podobnie jak samo koło do motocykla. Nie zapomnijmy o odtłuszczeniu tarczy. Pomimo że jest wykonana ze stali nierdzewnej i mogła nie być zabezpieczona przed korozją przez producenta, to po montażu mogły na niej pozostać resztki zabrudzeń. Pomiar po montażu to 0,09 mm. Idealnie będzie uzyskać poniżej 0,05. Na luz mierzony w ten sposób ma również wpływ czystość przylgi, przekładni do koła i luz łożyska przekładni. Teraz zajmiemy się zaciskiem hamulcowym i wymianą klocków. Kluczowym dla poprawnej pracy zacisku, poza samymi tłoczkami, jest czystość i płynność pracy prowadnic. I na to powinniśmy zwrócić baczną uwagę. Jeśli będą zapieczone, podobnie jak ta jedna w tym zacisku, może to doprowadzić do nierównomiernego i przedwczesnego zużycia tarczy hamulcowej. Zacisk dokładnie myjemy detergentem rozpuszczonym w wodzie. Nie zawsze potrzeba do tego specjalistycznej chemii, a spray w postaci lekkich węglowodorów przeznaczony do hamulców nie zrobi tego tak dokładnie. Całość spłukujemy na koniec wodą i suszymy. Prowadnice należy pokryć dokładnie smarem, co zapewni im płynną i długą pracę. Rzecz jasna pod warunkiem, że inne elementy są sprawne i nieuszkodzone, jak na przykład gumki prowadnic.
Jak łatwo to sprawdzić, jak rozebrać zacisk na części pierwsze, wymienić uszczelnienia tłoczków i przeprowadzić podstawową regenerację, zobaczycie w innym filmie. Jeśli wymieniliśmy tarczę hamulcową, to jesteśmy zobligowani również do zamontowania nowych klocków hamulcowych. Jednoczesna wymiana tych dwóch składowych jest konieczna. W innym przypadku tarcza ulegnie szybkiemu i nierównomiernemu zużyciu, pogarszając tym samym siłę hamowania. Oprócz prowadnic możemy nasmarować również kilka elementów zacisku, dzięki czemu nasze hamulce będą pracowały płynnie i bez pisków. Możemy użyć tego smaru lub tego. Oba spełniają takie same zadania. Na koniec wciskamy kilkakrotnie dźwignię hamulca, aby tłoczki docisnęły klocki hamulcowe do tarczy. I to już wszystko. Od teraz już wiecie, jak wymienić tarczę tylnego hamulca BMW 1150. Potrzeba do tego jedynie dwóch kluczy Torx 40 i 45 oraz kilku drobnych narzędzi, które można znaleźć w większości garaży. Ja dziękuję Wam za Waszą uwagę, a Wy nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce. Dzięki temu będziecie mogli w dalszym ciągu korzystać z coraz to nowszych tutoriali i naprawiać swoje motocykle samodzielnie. Zupełnie za darmo. Cześć!